Dzisiaj będzie takie słowo, które prawie jakby jest nie słowo. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w poniedziałek. Moi drodzy, wiem, że w poniedziałek prawdopodobnie jesteście w stanie takim może różnym, w sensie niekoniecznie chce Wam się żyć, dlatego dzisiaj będzie krótko. Krótko, słóweczko, takie 3 literki słowo, taki pocisk od razu do roboty. Otóż dzisiaj słowo, które się pojawia w Biblii miliard razy, dlatego że słowo, które jest po prostu spójnikiem, czyli słowo aby. Po tam językowemu to się oznacza China, tak na to mówią. Moi drodzy, to jest słówko, które jak się łatwo domyślić, pojawia się po prostu co i róż, nie? No bo to poszedł, aby coś tam zrobić. Pojechali, żeby coś tam. On powiedział, aby coś tam się stało. Czyli jakby w kółko jest aby. I mogłoby się wydawać, no, że aby, no to jest takie, Boże, no spójnik. Co może Pan Bóg mi powiedzieć Słowem Bożym, w sensie spójnikiem? Kochani, dla każdego Żyda na przykład, nawet literka I, czyli spójnik łączący dwa wyrazy, zawiera w sobie całą prawdę objawioną. Tak wierzą Żydzi. Że wystarczy, żeby Słowo Boże, cała Biblia składała się tylko ze słowa i nie byłoby nic innego. Tylko takie jedno i byłoby w Piśmie Świętym. W tym i Pan Bóg zawarłby całą swoją naukę. Moi drodzy, więc po co nam to słowo aby? Dlatego, że chciałbym dzisiaj do ogromnego konkretu. Moi drodzy, jak sobie zdajecie pewnie sprawę, spójnik aby oznacza pewną celowość. Czyli wiadomo, że coś jest przed tym i potem to coś chce coś tam zrobić, nie? Albo ma jakiś cel. Czyli na przykład Pan Jezus powołał swoich uczniów, aby mu towarzyszyli, nie? Czyli jakby pokazuje od razu, po co coś zostało zrobione. Dlaczego o tym mówię? Kochani, ile jest takich rzeczy, które my robimy w ciągu dnia po prostu bez mózgu i bezmyślnie? W sensie robimy, bośmy się przyzwyczaili, bo mamy takie tradycje. Ja to kocham szczególnie w kościele, kiedy w kościele się o czymś dyskutuje, nie? Na przykład u nas w klasztorze coś tam chcemy zmienić, nie? Mamy jakieś tradycje i coś tam chcemy zmienić, nie wiem, godzinę mszy na przykład. Jaki jest koronny argument zawsze, który jest najważniejszym teologicznym, egzystencjalnym argumentem ever? Tak zawsze było. To jest w ogóle, no właśnie. Kochani, chciałem, żebyśmy dzisiaj cały dzień chodzili z takim prostym pytaniem. Robię to, co robię, aby... Czyli mówiąc krótko, będziesz dzisiaj szedł na uczelnię i będziesz, nie wiem, coś tam robił w autobusie. O może tak, będziesz jechał autobusem na uczelnię i wyciągniesz oczywiście komórę, mam nadzieję po to, żeby obejrzeć jednym słowem, ale potem jak już obejrzysz jednym słowem, to potem będziesz sobie przeglądał jakieś tam pierdy, nie? Tutaj jakieś tam wiadomości, tam coś tam, coś tam. Weź sobie zadaj takie pytanie. Przeglądam internet w komórce, aby i odpowiedz sobie na pytanie, co stoi za tym aby. I jak tam jest coś sensownego, okej, rób to. Ale jak się stwierdzisz, aby zająć czas dojazdu do uczelni, no to przestań to robić, tylko zacznij się na przykład modlić. Wtedy powiesz, modlę się na różańcu, aby towarzyszyć Jezusowi. I tak dalej, i tak dalej. Mówiąc krótko, dzisiaj takie proste zadanie. Spróbuj do każdej czynności życiowej, którą będziesz dzisiaj wykonywał, posłużyć się tym biblijnym słowem aby. Żeby wszystko, co będziesz robił, miało sens. I teraz tylko uwaga, żeby to nie było. Nie chodzi mi o to, że nigdy nie wolno marnować czasu, że nigdy nie wolno się po prostu położyć i popatrzeć w sufit. Pewnie, że wolno. Nie chodzi o to, że wszystkie nasze rzeczy muszą być takie strasznie ważne, takie strasznie wiążące i takie straszne brzemienne w znaczenie. Nie, nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że my właśnie tych beznadziejnych mamy znacznie więcej często niż tych nadziejnych. Dlatego dzisiaj zróbmy sobie takie zadanie wielkopostne. Cały czas zadaję sobie pytanie. Robię to, co właśnie będziesz robił, aby... No i zobaczysz, co z tego wyniknie. Aby na pewno dobrze kręciłem ten odcinek. Kręcę ten odcinek, aby a. Być sławnym, b. Zarobić kupę pieniędzy, c. Wystawić się na pośmiewisko i na wszystkie obelgi w komentarzach, d. Bo nie mam nic innego do roboty. Koniec odpowiedzi. Jeszcze jakieś E. Na chwałę Pana i ewangelizacji ludu Bożego. Amen. Amen. Odpowiedź D. Nie mam nic innego do roboty. Mnie nie chce nająć. Żony nie mam. Nie wiem, czy wiecie, skąd się wzięło powołanie księdza. Jest taki ten fragment do świętego Łukasza o tych rządcy, co go tam wyrzucili. I on mówi tak, kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Niektórzy mówią, tak powstało powołanie kapłańskie. Czyli robić mi się nie chce, a po pieniądze mi się nie chce chodzić, to będę księdzem. Więc no, to nie śmieszne było? Śmieszne. Śmieszne? To okej. No to dobrze. No ale jak jest... No bo ksiądz też jakby, no... Ale to ja żebram. Normalny ksiądz nie żebra.
No chyba, że tacę można jako żebranie uznać, ale to...